Dzień dobry. Z tego poradnika dowiesz się, jak stworzyć swojego własnego bloga. Pokażę Ci, jak zmienić jego wygląd, jak stworzyć i edytować stronę główną, jak dodawać wpisy blogowe, a to wszystko bazując na bezpłatnych rozwiązaniach. W opisie tego filmu znajdziesz najważniejsze linki oraz znaczniki czasowe, dzięki którym będziesz mógł poruszać się po tym poradniku w wygodny sposób. Teraz pokażę Ci, jak będzie wyglądał Twój nowy blog. Na początku wybierzemy jeden z gotowych szablonów graficznych, którego będziesz mógł wykorzystać na blogu. Ja wybieram ten pierwszy szablon, ale jeśli Tobie się nie spodoba, no to masz tutaj jeszcze duży wybór. Będziesz mógł wybrać taki, który Ci odpowiada. Wystarczy, że na początku w niego klikniesz, zobaczysz jak wygląda, naciśniesz na krzyżyk, a potem pokażę Ci już dalszy proces w poradniku. Blog, który stworzę, będzie wyglądał w następujący sposób. Na początek będzie to strona główna bloga. Będziesz miał tutaj logo, menu, jakiś przycisk, ikonki do social media. Będzie baner główny, który zachęci czytelników do podjęcia jakiegoś działania. Następnie po prawej stronie będzie pasek boczny, a po lewej wpisy blogowe, które dodasz do Twojego bloga. Poniżej będą różne zachęcające elementy, takie jak na przykład oferta, czy zachęcenie do pobrania e-booka. To będzie zależało już od Ciebie i od Twoich potrzeb. Stworzymy sobie dedykowaną stronę blogową bez nagłówka, na której będą tylko wpisy blogowe, które można filtrować poprzez kategorie, czy też inne elementy. Pokażę Ci, jak dodawać wpisy do Twojego bloga na WordPressie. Pokażę Ci, jak przejść cały ten proces od wybierania tytułu, od dodania zdjęcia, od wypełnienia wpisu różnymi treściami, listą wypunktowaną, jakimiś elementami graficznymi, filmem. To wszystko pokażę Ci w tym poradniku krok po kroku. Następnie będziesz miał do wyboru dodanie jeszcze opcjonalnych stron, np. o nas, czy też strony kontaktu, którą będziesz mógł sobie edytować w dowolny sposób. Pokażę Ci również, jak dodać politykę prywatności do strony, aby Twoja strona działała legalnie i była zgodna z prawem. Cały proces tworzenia bloga podzieliłem na 5 kroków. Na początku kupimy domenę i hosting. Następnie zainstalujemy WordPressa, zainstalujemy odpowiedni motyw, zmienimy jego wygląd, zmienimy wygląd bloga i dodamy pierwszy wpis do Twojego bloga. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, bo zaczynamy już teraz. Żeby Twoja strona powstała i pokazała się w internecie, musisz kupić na początek dwie rzeczy. Domenę, czyli nazwę Twojej strony internetowej i hosting, czyli miejsce, w którym będą znajdować się pliki, zdjęcia, opisy i cała Twoja strona internetowa. Na początek wejdź sobie w link, który jest dołączony w opisie tego filmu. Zostaniesz przekierowany na stronę lh.pl. Jest to sprawdzona firma hostingowa, która sprzedaje właśnie usługę hostingu i możesz tam również kupić domenę. Na początek, jeśli nie masz domeny, wpisz sobie tutaj nazwę, którą chciałbyś kupić. Ja wpiszę tutaj przykładową nazwę, na przykład strona firmowa XYZ i klikam przycisk sprawdź. Poniżej pokażą się informacje, czy ta domena jest wolna. Jeśli nie jest wolna, no to dostaniemy propozycję innych domen. Jeśli jest ta domena wolna, mogę ją wykupić, klikam dodaj do koszyka i ta cena wynosi 9 zł za rok, a następnie po roku będzie nieco wyższa, około 110 zł. Te cenniki możecie sobie zobaczyć niżej, wszystko jest tam opisane. Klikam teraz do kasy. Mam już domenę. Teraz mogę dodać do koszyka hosting, żeby wszystko było kupione za jednym razem, więc mogę po prostu kliknąć tutaj na przykład na hosting Kiwi dodaj do koszyka, wtedy on zostanie dodany tutaj, albo możesz też wejść w tą zakładkę hosting www i tutaj wybrać jeden z pakietów. Te dwa pakiety są polecane do takich prostych wizytówek, do prostych stron firmowych. Gdy masz sklep internetowy lub coś większego, no to wtedy warto kupić te droższe pakiety. Ja wybiorę sobie hosting Kiwi. Klikam przycisk wybieram i hosting został dodany do koszyka. Teraz mogę przejść do kasy, żeby opłacić to zamówienie. Kupujemy domenę i hosting Kiwi. Klikam do kasy. Teraz zostaniesz przekierowany do takiej strony z podsumowaniem i tutaj kliknij sobie w przycisk kliknij tutaj i wpisz tu kod rabatowy, który znajdziesz w opisie tego filmu. Pamiętaj, żeby użyć małych i dużych liter, a następnie kliknij dodaj. Wtedy cena zostanie zmniejszona o 25%, więc cena wynosi jedynie 45 zł za rok. Po tym roku cena będzie nieco wyższa, ale wszystko jest opisane w cenniku, czyli na tej stronie hosting. Klikam zamawiam
I teraz, jeśli masz już konto, no to wystarczy, że się zalogujesz, a jeśli nie masz, to kliknij rejestracja w 15 sekund i teraz możesz wybrać, czy chcesz to konto utworzyć na firmę, czy na osobę fizyczną. Wystarczy, że przełączysz tego checkboxa i dane zostaną zmienione, więc albo na firmę, albo na osobę fizyczną i tutaj wpisujesz swoje dane, na przykład NIP. Gdy wpiszesz dane firmowe, wpisz sobie tutaj identyfikator klienta, który zapamiętasz lub zapiszesz sobie w jakimś miejscu, a następnie hasło. Tymi danymi będziesz się logował do swojego hostingu i do swojego panelu klienta. Jeśli nie chcesz wymyślać hasła, wystarczy, że klikniesz sobie wygeneruj hasło i to hasło jest dla Ciebie stworzone. Możesz kliknąć na to oko i sobie je podejrzeć i skopiować, żebyś mógł się potem zalogować. Więc klikam sobie tutaj i kliknę sobie i wybiorę jeszcze identyfikator klienta. Załóżmy, że będzie to coś takiego. Zapisuję te dane i podaję dane kontaktowe. Gdy wypiszesz wszystkie te dane, kliknij zarejestruj konto. Konto zostało utworzone, teraz mamy podsumowanie i weryfikację naszego zamówienia i mogę kliknąć tutaj wszystkie checkboxy i kliknąć przycisk zamawiam. Wtedy zostanę przekierowany do płatności, czyli klikam zamawiam. Teraz możesz wybrać albo płatność online, albo płatność przelewem tradycyjnym. Kliknę płatność online i zostałem od razu zalogowany do mojego panelu. Mogę kliknąć zapłać i wybrać daną transakcję, na przykład płacę z ING albo z blikiem. Mogę kliknąć płać z ING, klikam zapłać i zostanę od razu przekierowany do płatności PayU. Po zaksięgowaniu płatności dostaniesz na swojego maila fakturę i wszystkie niezbędne informacje. Dostaniesz też instrukcję, jak aktywować domenę. Jest to bardzo prosty proces. Jeśli masz jakieś pytania, no to napisz do obsługi klienta LH, na pewno Ci pomogą. Kolejnym krokiem jest instalacja WordPressa. WordPress to system do zarządzania treścią, dzięki któremu stworzysz stronę internetową w prosty i wygodny sposób. Wystarczy w tym przypadku, że wejdziesz na swojego maila. Wejdź na swojego maila i stwórz wiadomość, nową wiadomość, która będzie zaadresowana do info@lh.pl. Jest to e-mail obsługi klienta LH i wyślij im taką wiadomość. Dzień dobry, proszę zainstalować WordPressa oraz certyfikat SSL na domenie i tutaj podajesz nazwę Twojej domeny. Certyfikat SSL jest bezpłatny, więc tym się nie musisz przejmować, zostanie zainstalowany ten certyfikat. No i jeśli chciałbyś właśnie w ten sposób zainstalować WordPressa, to wystarczy, że wyślesz taką wiadomość. W odpowiedzi na tego maila otrzymałem wiadomość: dzień dobry, zainstalowałem dla Państwa WordPressa na stronie, przesyłam dane logowania w notce prywatnej. I teraz klikam sobie w ten link. To jest uwaga, że ona zostanie otworzona tylko jeden raz, więc jeśli w nią kliknę, no to muszę sobie skopiować te dane. Kopiuję te wszystkie dane do mojego notatnika i będę dzięki nim mógł się zalogować do mojego nowego WordPressa. I tutaj znajduje się również nasza domyślna strona do logowania https i tutaj mamy nazwę Twojej strony, którą kupiłeś, /wp-admin. Tak będzie to wyglądało. Kliknij sobie w tą nazwę i zostaniesz przeniesiony do strony logowania i tutaj wpisz dane, które wcześniej skopiowałeś z tej notatki i kliknij zaloguj się. Po wpisaniu danych przed Tobą pojawi się taki widok i tutaj zarządzasz całą Twoją stroną internetową. Po lewej stronie znajduje się menu, w którym mamy najważniejsze ustawienia. Po prawej będą się pojawiać różne opcje. To jest cockpit i tutaj mamy podstawowy widok. Możemy przeglądać pewne najważniejsze informacje, ale jeśli nie chcesz ich widzieć, chcesz je ukryć, możesz kliknąć opcję ekranu i tutaj powyłączać te elementy, które Cię nie interesują. Dzięki temu będzie tutaj większy porządek. Na początek przejdźmy sobie do wpisów i usuńmy wszystkie wpisy, które są tutaj niepotrzebne, czyli klikamy sobie kosz i z kosza usuwamy na zawsze. Teraz na naszej stronie nie będzie żadnych przykładowych wpisów. To samo wchodząc na stronę, możemy sobie te strony usunąć, żeby nam nie zaśmiecały i tak zaraz stworzymy sobie inne podstrony. Klikam usuń na zawsze. Teraz przejdź do zakładki ustawienia i tutaj mamy najważniejsze ustawienia dotyczące Twojej strony internetowej. Na początku musimy wpisać nazwę witryny i slogan, czyli takie hasło, które będzie zachęcać użytkowników do wejścia na naszą stronę. Czyli ja tutaj sobie wpiszę jak zrobić bloga.
Poradnik na temat tego, jak stworzyć własnego bloga. Mamy tutaj nasz adres. Jeśli obsługa klienta zainstalowała za Ciebie WordPressa i certyfikat, to powinno się tutaj znajdować HTTPS. Ja tak właśnie mam, więc tutaj wszystko się zgadza. Jeśli instalujesz certyfikat SSL samodzielnie, no to musisz ręcznie tutaj wpisać sobie literkę S. No, mamy tutaj adres administratora. Jeśli chciałbyś go zmienić, no to możemy tak zrobić. Ja zostawiam go na razie bez zmian. Mamy tutaj podstawowe informacje. Jeśli wszystko się zgadza, czyli strefa czasowa jest tutaj Warszawa, język witryny polski, no to klikamy Zapisz zmiany i możemy przejść do kolejnej zakładki. W zakładce Pisanie możemy wybrać domyślną kategorię dla nowych wpisów. Domyślnie będzie to bez kategorii. Możemy wybrać domyślny format wpisów. Na razie to zostawiamy bez zmian i przejdźmy do czytania, bo tutaj mamy więcej elementów i najważniejszy element, który musimy sobie odznaczyć, no to widoczność w wyszukiwarkach. Jeśli widzisz tutaj zaznaczonego checkboxa, to znaczy, że wyszukiwarka Google na przykład nie będzie tej strony pokazywała w wynikach wyszukiwania. Więc jeśli chcesz, żeby strona znalazła się w wynikach wyszukiwania, to musisz ten checkbox odznaczyć, czyli zostawić w ten sposób i kliknąć Zapisz zmiany. Dodatkowo możemy sobie tutaj wyświetlić, żeby dla kanałów informacyjnych pokazywała się tylko zajawka. Kolejna zakładka Dyskusja jest bardzo ważna w przypadku prowadzenia bloga, ponieważ tutaj decydujemy o tym, jak mają zachowywać się komentarze, które będą dodawane do Twojego bloga. Mamy tutaj domyślne ustawienia wpisów i ważne, żeby ten element był zaznaczony, czyli zezwól na komentowanie nowych wpisów. Tutaj bardzo ważną informacją jest to, że możemy wybrać, czy użytkownicy muszą być zarejestrowani i zalogowani, aby móc komentować. I to ma dwie strony. Jeśli użytkownik będzie musiał logować się do Twojej platformy, aby zostawić komentarz, to będziesz miał mniej komentarzy, ale będziesz miał też również mniej spamu, więc tutaj możesz zostawić to odznaczone, wtedy na początku będziesz dostawać więcej komentarzy i będzie łatwiej właśnie zostawić komentarz pod Twoim wpisem. Te kolejne ustawienia dotyczą tego, jak mają się wyświetlać te komentarze, czyli właśnie jak daleko mają być zakorzenione. No, to jest potrzebne, gdy mamy tych komentarzy naprawdę wiele, więc na razie zostaw bez zmian. Tutaj mamy informację, że wyślij mi e-mail zawsze, gdy ktoś dodał komentarz lub komentarz oczekuje na moderację. No i tutaj jeśli nie chcesz dostawać zbyt dużo e-maili, możesz sobie to odznaczyć i wtedy nie będziesz tutaj jakby zasypywany informacjami na ten temat. I nim komentarz pojawi się na blogu, komentarze muszą być zatwierdzane ręcznie i wtedy masz pewność, że żaden komentarz spamowy nie dostanie się na Twoją stronę, no bo musisz go zatwierdzić dopiero, żeby się wyświetlił. Tutaj jest kolejne ustawienie, inny komentarz tego samego autora musi zostać wcześniej zatwierdzony. Czyli jak już jeden komentarz jakiegoś autora zatwierdziłeś, no to będziesz musiał zatwierdzać kolejne. Jeśli to odznaczysz, to jeśli ktoś już został raz zatwierdzony, no to już będzie mógł sobie pisać te komentarze. Tutaj mamy opcję na niedozwolone wartości w komentarzach, czyli możemy wyznaczyć, że jeśli na przykład w komentarzu pojawi się jakieś słowo, na przykład promocja, czy oferta, czy coś w tym stylu, no to wtedy taki komentarz będzie automatycznie odrzucany, ponieważ będzie to podejrzenie o spam. Ostatni element to awatary. To są obrazki, które są wyświetlane przy komentarzach Twoich właśnie czytelników i ja proponuję dla bezpieczeństwa to po prostu wyłączyć. Dzięki temu Twój blog będzie bezpieczniejszy. Media możemy sobie pominąć. Tutaj tylko powiem Ci w skrócie, że ustalasz tutaj domyślne rozmiary obrazków. Klikniemy bezpośrednio odnośniki i tutaj mamy bardzo ważny element. Musimy zmienić format linków, bo jeśli tego nie zrobisz, no to przy każdym nowej wpisie czy stronie będzie pojawił się taki ciąg, czyli będzie rok, miesiąc, dzień i dopiero nazwa. My chcemy zrobić to w ten sposób. Wybieramy nazwę wpisu i wtedy nazwa wpisu, którą podasz na stronie czy też we wpisie, będzie adresem tego linku. Więc zostaw sobie to w ten sposób i kliknij Zapisz zmiany. W ostatniej zakładce możemy wyznaczyć, która strona ma być stroną naszej polityki prywatności. Do tego przejdziemy sobie nieco później. No dobrze, najważniejsze ustawienia wprowadzone. Teraz przejdźmy do ciekawszej części, czyli pokażę Ci, jak możesz szybko zmienić wygląd Twojego bloga. Na początek wejdźmy sobie na wygląd, motywy, a następnie dodaj. I teraz wpisz sobie tutaj nazwę Kadence.
Kliknij teraz zainstaluj, a następnie włącz. Po włączeniu motywu u góry powinna się pojawić informacja zainstaluj takie przykładowe szablony. I ja sobie to wyłączę, bo być może Tobie też się to stanie, że przez przypadek wyłączysz ten element, więc jeśli ten pasek Ci zniknie, to nic straconego, kliknij sobie w wygląd, wybierz tą opcję, a następnie Starter Templates. I tutaj kliknij instaluj, czyli install. Teraz zobaczysz przed sobą piękne szablony gotowych stron, które możesz wykorzystać na Twojej stronie internetowej. Ale zanim to zrobisz, kliknij jeszcze tutaj w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Elementor. Elementor to proste narzędzie do budowania, do zmiany wyglądu stron internetowych, dlatego skorzystamy sobie z tej części. W kolejnych poradnikach pokażę Ci również, jak stworzyć stronę przy pomocy Gutenberga, ale na ten moment Elementor jest najprostszym rozwiązaniem. I tutaj znowu pojawią się kolejne szablony stron. Na przykład możemy sobie zobaczyć taką podstronę. Tutaj możesz się przełączać pomiędzy tymi zakładkami i zobaczyć, jak wygląda cała taka strona i co zostanie umieszczone właśnie po pobraniu tego szablonu. Klikam sobie krzyżyk, przeglądam sobie kolejny element, na przykład mamy tutaj stronę dla jakiejś właśnie biura radcowskiego, czy też prawnika. Tutaj również jest blok. Mamy tutaj kilka elementów i ja skorzystam z tego szablonu. SEO Skills, czyli właśnie taki wygląd, który tutaj nam się prezentuje. Jest tutaj bardzo wiele elementów, które uważam są świetne pod większość blogów i będziesz oczywiście mógł dostosować kolorystykę i wygląd tego bloga pod Twoje potrzeby i wszystko pokażę Ci w tym poradniku. Jest to bardzo przyjemny szablon, ponieważ większość stron, które potrzebuje każdy blog, jest tutaj zawarta. Mamy ofertę, mamy zakładkę z kursami, mamy zakładkę z e-bookiem, mamy zakładkę oczywiście blogową. Możemy sobie tutaj zobaczyć od razu, jak wygląda taki wpis blogowy. Jest to naprawdę pięknie stworzone. I co możemy tutaj zrobić? Załóżmy, że żółty to nie jest Twój kolor i nie podoba Ci się ta stylistyka. Mamy tutaj edytor styli. To są podstawowe style, które możemy sobie dopasować, czyli zamiast na przykład naszego czarnego stylu możemy sobie wybrać tutaj bardziej niebieski, możemy zmienić ten styl, żeby każdy element przybrał inne kolory. Jest to bardzo przyjemne rozwiązanie, bo nie musimy dużo kombinować, wystarczy, że zmienimy sobie na przykład na jasny element i część elementów na stronie zostanie zmieniona. Jeśli chcesz wrócić do pierwotnego koloru, to klikasz sobie tutaj i blok będzie w takich kolorach domyślnych. Poniżej możesz również zmienić czcionkę, czyli klikając w jeden przycisk, od razu wszystkie czcionki na stronie zostaną zmienione pod Twoją markę, pod czcionkę, którą sobie wybrałeś czy też wybrałaś. No i tutaj znowu możesz kliknąć wyczyść i to zostanie przywrócone. Gdy pozmieniałeś sobie ustawienia kolorystyczne i czcionek, możesz teraz zaimportować cały szablon do swojej strony, czyli kliknąć Full Site, albo pobrać tylko pojedynczą wersję tej strony, czyli na przykład tylko stronę Home, jeśli klikniesz tutaj. Ja pobiorę całą stronę, więc klikam Full Site. No i tutaj mamy ostrzeżenie, że LearnDash nie jest zainstalowany. To nie przeszkadza w korzystaniu ze strony. LearnDash to jest świetne narzędzie do stworzenia platformy kursowej. Znajdziesz na ten temat poradniki na moim kanale. Mam również na ten temat kurs online, ale dzisiaj skupimy się tylko na blogu, więc tym się nie musisz przejmować. Poradzimy sobie z tym bez problemu. Kliknij sobie przycisk Skip and Import. No i teraz wszystkie te grafiki, zdjęcia będą importowane do Twojej strony, więc musisz trochę poczekać. Czasami ten proces może potrwać kilka minut. Wszystko zależy od tego, jak szybki masz internet i jak szybki jest hosting. Jeśli wszystko się udało, a jeśli korzystasz z hostingu LH, musiało się udać, no to mamy tutaj przycisk zakończ i zobacz Twoją stronę. Klikam sobie. Strona jest zaimportowana. Znajdują się tutaj wszystkie teksty, zdjęcia, elementy graficzne, które były widoczne na szablonie. Po kliknięciu w daną stronę możemy sobie przejść na przykład na książki, na kontakt, na kursy, na pytania i odpowiedzi, więc mamy tutaj sporo elementów do właśnie wykorzystania, do edytowania. I taka strona składa się z kilku elementów. U góry mamy nagłówek, którym mamy właśnie logo i różne elementy menu. Następnie jest ciało naszej strony, tak zwane body i tutaj edytujemy sobie zawartość tej strony. No i na samym dole mamy stopkę.
I jak edytuje się te elementy? Nagłówek i stopkę możemy edytować przy pomocy motywu, czyli wchodząc w jedną opcję, którą zaraz Ci pokażę. A wnętrze będziemy edytować przy pomocy Elementora. To jest wtyczka, która została automatycznie zainstalowana do naszej strony. I jak do tego podejść? Na początku zmienimy sobie wygląd naszego menu. Klikam teraz Dostosuj. To jest taki pędzelek u góry strony. I tutaj pojawią się różne ustawienia. Te ustawienia są częściowo w języku angielskim, ale mam nadzieję, że niedługo będą przetłumaczone. I żeby edytować nagłówek, czyli header, musimy sobie kliknąć albo na ten pisaczek i automatycznie pojawi nam się pole do edycji, albo wybrać sobie tą opcję w menu i również przekieruje nas do tego miejsca. No i tutaj możemy podmienić nasze logo, czyli wystarczy, że klikniesz sobie na pisaczek, klikniesz Zmień logo, no i tutaj możesz wybrać albo logo z komputera, albo wejść w bibliotekę mediów i wkleić sobie tutaj jakieś inne logo, na przykład taki znaczek i kliknąć następnie Pomiń przycinanie, no i taki znaczek został wklejony. Niestety to logo nie wygląda zbyt dobrze, jest ogromne i na szczęście mamy tutaj taki mały suwaczek, dzięki któremu możemy sobie zmienić szerokość tego logo. Ja przywrócę to poprzednie, czyli klikam znowu Zmień logo, znajduję sobie to logo, klikam Wybierz, klikam Pomiń przycinanie, no i zmienię sobie rozmiar tego logo na 200 pikseli. Teraz wygląda bardzo dobrze. Poniżej możesz wybrać, czy ma obok loga pojawić się również tytuł strony. Ja tego nie chcę robić, więc wracam sobie tutaj. Mamy również tutaj zakładkę Design i w tym miejscu możemy sobie zmieniać padding, czyli odstępy, czyli możemy wpisać 20 i wtedy to logo zostanie odsunięte od góry o 20 pikseli. Ja sobie to zostawię bez zmian. Ty możesz sobie tutaj pobawić się tymi wartościami i dopasować to logo pod swoje potrzeby. Pamiętaj, że logo będzie wyglądało inaczej na urządzeniach mobilnych, więc mamy tutaj jeszcze opcję zmiany tego wyglądu na urządzeniach mobilnych. Kolejna ważna opcja, którą tutaj znajdziesz, to tak zwana ikona witryny. To jest ikonka, która pojawia się przy Twojej stronie. Na przykład jeśli przeglądasz strony w przeglądarce Google, no to tam przy zakładkach masz małą ikonkę, która wyświetli się przy Twojej stronie. Ja sobie wybiorę tą ikonkę, klikam Pomiń przycinanie i klikam Opublikuj. Teraz pokażę Ci, o co chodziło. I teraz, gdy ktoś korzysta z Twojej strony, pojawi mu się tutaj Twoje logo, dzięki temu będzie mógł łatwiej nawigować się po różnych podstronach i będzie wiedział, która strona jest Twoja. Gdy zmieniłeś już logo, możesz przejść do sekcji menu i tutaj możesz sobie zmieniać styl tej nawigacji, czyli możesz na przykład wyznaczyć, co się ma dziać po najechaniu na tą nawigację. Mamy tutaj kilka opcji. Ja zostawię sobie opcję standardową, czyli po prostu tekst jest podświetlany na żółto. Jeśli chciałbyś zmienić kolor tego podświetlenia, no to mamy tutaj takie kółeczka i po najechaniu pokazuje nam się, co robią. Czyli mamy tutaj kolor podstawowy, na przykład możemy zmienić na czerwony. Drugie kółko mamy kolor po najechaniu i teraz po najechaniu to menu zmieni kolor na właśnie białe. No, mnie się to oczywiście nie podoba, więc wracam do domyślnych kolorów, czyli damy sobie tutaj żółty, a tutaj damy białe i teraz będzie to tak jak wcześniej. Więc i klikając na te kółka możesz sobie zmieniać pewne elementy stylistyczne i tutaj masz dostęp do tych globalnych kolorów, które sobie wyznaczyłeś na początku. Jeśli chcesz je zmienić, to oczywiście możesz, wybierając sobie tutaj z tej palety kolorów jakiś kolor. Poniżej możesz zmienić rozmiar czcionki w menu, czyli na przykład zrobić ją większą lub mniejszą i możesz rodzaj tej czcionki również sobie tutaj zmienić, wybierając jakąś inną czcionkę z tej listy, którą masz tutaj. Możesz wybrać też grubość tej czcionki. Mamy tutaj dostępne style. No, ta czcionka może być tylko w jednej grubości, więc zostawiamy to bez zmian. No i po prawej stronie mamy jeszcze przycisk. Ten przycisk może kierować na przykład do zalogowania się do naszego bloga, czy też do platformy kursowej. Jeśli go nie potrzebujesz, no to możesz kliknąć krzyżyk i on sobie zniknie. Ale jeśli chcesz mieć przycisk, no to możesz sobie go dodać z powrotem, klikając przycisk. I tutaj możesz na przykład wpisać sobie nazwę kontakt i wybrać stronę kontaktu. Czyli załóżmy, że to będzie nasza strona kontaktu. Mamy tutaj jak zrobić bloga kontakt. Wklejasz sobie tutaj link. Może oczywiście to być inny link i po kliknięciu klient zostanie przeniesiony na tą stronę, którą tutaj wybrałeś.
Ten przycisk ma kilka styli, możesz sobie wybrać, żeby był wypełniony lub nie. Możesz też tutaj wybrać, czy przycisk ma być widoczny dla wszystkich, czy ma być widoczny dla wylogowanych użytkowników lub zalogowanych użytkowników. Z racji tego, że jest to kontakt, ja zostawiam to dla wszystkich. No i tutaj mamy również zakładkę Design i możemy sobie zmieniać wygląd tego przycisku tak, żeby Tobie się podobał. Domyślnie wygląda super, więc myślę, że nie ma co tutaj zmieniać. Jeśli jednak byś chciał, no to mamy tutaj możliwość zmiany tego koloru, tekstu, koloru tła tego przycisku, no i on będzie sobie zmieniał te wartości, które mu tutaj nadasz. Ja znowu wracam do wartości domyślnych, żeby nie zmieniać tutaj zbyt dużo. Mamy również inne ustawienia dotyczące stylowania, ale to są detale, którymi możesz pobawić się na późniejszym etapie. Najważniejsze, że mamy już zmienione logo, mamy nasz przycisk. Nasze menu jest prawie gotowe. Jeśli chciałbyś je bardziej rozbudować, to masz tutaj 3 wiersze. Raz, dwa, trzy. I po najechaniu na dany element wyświetlają się plusiki. Możemy tutaj dodać nowe elementy, na przykład ikonki do mediów społecznościowych. Klikam sobie na plusik i wybieram Social. Pojawią mi się takie ikonki. One będą wyglądać w Twoim przypadku inaczej, bo musisz je troszkę ostylować, czyli na przykład wybrać sobie tutaj, czy mają być wypełnione, czy też nie. Możesz wybrać rozmiar tych ikonek, możesz wybrać jaki mają mieć kolor, czy mają być żółte, białe, czerwone. Tutaj musisz dopasować sobie ten element do swoich potrzeb. No i tutaj mamy możliwość ostylowania tego paska, który będzie u góry się pokazywał. Wystarczy, że klikniesz w to koło zębate i tutaj zmienisz kolor tła tego paska, żeby wyróżniał się w jakiś sposób. Może to być na przykład żółte albo czarne. No i w ten sposób stworzymy sobie taki paseczek. Możesz dodać też tutaj kolejny plusik i wpisać sobie tutaj na przykład HTML i wpisać jakiś tekst. Tutaj możemy również zmienić kolor tych czcionek. Jeśli chcesz dodać tutaj nowe ikonki, to klikasz sobie na to koło zębate i tutaj klikasz Add Social i możesz wybrać jakiś kolejny portal, kolejną ikonkę. Następnie musisz kliknąć na Set Social Links, no i tutaj wpisać wszystkie linki do Twoich mediów społecznościowych, aby te ikonki były aktywne. Oczywiście nie zapomnij o opublikowaniu stworzonych zmian. Nasz nagłówek jest prawie gotowy. Na końcu zmienimy tylko nazwę tych elementów w menu, ale tym się nie przejmuj, do tego przejdziemy. Teraz zjeżdżam sobie na sam dół strony, tą treść zostawiam bez zmian. Na samym dole mamy naszą stopkę i tutaj znowu możemy kliknąć na pisaczek i pojawią się różne elementy, czyli mamy 3 wiersze i w każdym wierszu są tak zwane widgety, które możesz sobie edytować. I jest tutaj trochę zabawy, ponieważ musimy kliknąć sobie na koło zębate, no i w tym miejscu możemy sobie dodawać różne informacje, możemy sobie też je zmienić, możemy dodać jakiś obrazek, czy też inny element. Ale ja nie będę Ci tego pokazywał, żebyśmy skupili się na tym, co najważniejsze. Chcemy zrobić bloga, więc ten element możemy sobie cały usunąć. Wystarczy, że przy tych elementach klikniemy sobie krzyżyk i ta sekcja zniknie i będzie to tylko to, co najważniejsze, będzie taki delikatna stopka i tutaj warto umieścić sobie politykę prywatności i w tym miejscu mamy informacje dotyczące motywu. No nie chcemy mieć takich napisów. W stopce najlepiej umieścić po prostu nazwę naszej firmy i politykę prywatności. To na początek w zupełności wystarczy. Więc klikamy sobie na ten pisaczek, a następnie na koło zębate. No i tutaj mamy takie dziwne znaczki. Copyright, czyli ten znak, następnie jest year i ten rok jest automatycznie aktualizowany, więc to możemy sobie zostawić. Mamy tytuł strony i ten element ostatni usuwamy i mamy jak zrobić bloga. Jeśli chcielibyśmy dodać sobie tutaj politykę prywatności, to możemy sobie wpisać polityka prywatności. I teraz mamy tutaj taki element, zaznaczamy sobie tą politykę prywatności, klikamy sobie tutaj i musimy wkleić link do polityki prywatności. Ja sobie tutaj wkleję link do kontaktu i klikam zastosuj. I teraz ten link będzie aktywny i będzie kierował do osobnej podstrony. Tutaj jest jeszcze taka opcja, która jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. Mamy tutaj różne urządzenia. Mamy ikonkę komputera, tableta i mamy ikonkę smartfona.
I w tym widoku możesz podejrzeć, jak wygląda nagłówek i stopka. Stopka wygląda w porządku, ale nagłówek wymagałby kilka poprawek. Moim zdaniem to logo jest za duże, więc klikam sobie na pisaczek i teraz zmieniam rozmiar tego logo. I tutaj mamy ikonkę, która pokazuje, że ten rozmiar zostanie zmieniony tylko na urządzeniach mobilnych. Gdy przejdziesz do widoku na komputer, to logo dalej jest duże, tak jak ustawiliśmy, ma 200 pikseli, a teraz ma 130. Po zmianie logo możesz edytować sobie wygląd tego menu, które znajduje się po prawej stronie. Jest to tak zwane menu hamburgerowe, które wyświetla się tylko na urządzeniach mobilnych, więc tutaj możesz wybrać, jak ma wyglądać ikonka i jak ma wyglądać ten przycisk, czyli wchodzimy na design, no i tutaj mamy trigger colors, czyli możemy sobie zmienić kolor tych kreseczek i możemy zmienić kolor tła tego przycisku, na przykład na szary, no i wtedy będzie ten kolor inny. Możemy też zmienić kolor tła po najechaniu, na przykład na czarny. No i wtedy to menu będzie wyglądało w ten sposób. Jeśli chcesz przywrócić domyślny kolor, to kliknij sobie tutaj i to menu zostanie zrestartowane. I tutaj tak samo będzie to kolor domyślny. Tutaj możesz wybrać, jak duża ma być ta ikonka menu. No i mamy już podstawowy wygląd gotowy. Teraz wróć sobie do ustawień generalnych i jeśli chcesz zmienić wygląd tego elementu, to musisz sobie kliknąć Drawer Container Option. No i w tym miejscu możemy sobie wybrać, czy to ma być menu na całą stronę, czyli full width, czy ma to być właśnie animacja jakiegoś skalowania, czy przecięcia. To są takie detale graficzne, ale możesz się tym pobawić. No i damy sobie to na środek, czyli teraz moje menu wygląda w ten sposób, że jest na cały ekran smartfona i będzie pokazywane na środku. No i wyśrodkowanie damy sobie również na środku urządzenia. Myślę, że na ten moment nasz nagłówek wygląda w porządku, to nam wystarczy. Żeby pokazać podgląd strony na właśnie urządzeniach stacjonarnych, na komputerach, na laptopach, to klikamy sobie w tą ikonkę i nasza strona wygląda w ten sposób, a nasza stopka tutaj została również zmieniona. Klikam opublikuj i przejdziemy sobie do edycji naszej strony głównej. Teraz zajmiemy się edycją wyglądu naszej strony. Wróć sobie do panelu administracyjnego, wejdź na stronę. I tutaj mamy wszystkie strony zaimportowane przez nasz szablon, ale nie ma tutaj naszej strony bloga, więc klikam sobie dodaj nową i wpisuję sobie blog. Następnie klikam opublikuj. Teraz wejdź w ustawienia, czytanie i wybierz tutaj strona z wpisami blog. Teraz kliknij zapisz zmiany. Wróćmy sobie do naszych stron i teraz klikam blog, zobacz. W ten sposób wybraliśmy stronę dla naszego bloga i na tej stronie będą wyświetlać się wszystkie wpisy, które dodamy w panelu administracyjnym. I jak możemy edytować tą stronę? Mamy tutaj nazwę naszego bloga, mamy właśnie okruchy chleba, czyli takie linki, które pozwalają nam się zorientować, gdzie jesteśmy, no i mamy wpisy. I ten blog edytujemy przy pomocy naszego motywu. I więc musimy wejść sobie tutaj w dostosuj i mamy tutaj kilka opcji. Możemy wejść na blog i mamy dwie opcje. Albo edycja pojedynczych wpisów blogowych, albo właśnie edycja tej podstrony. Więc wchodzę sobie na ten element i mogę wybrać, czy ma się pokazać tytuł strony. Jeśli to wyłączę, to będą tutaj od razu wpisy. I myślę, że wygląda to całkiem nieźle, ale pokażę Ci jeszcze, co możemy zrobić sobie z tytułem. Możemy wybrać, żeby ten tytuł nie miał tego tła, żeby był od razu sobie tutaj pokazywany. No i żeby zrobić to w takiej formie, musimy sobie zmienić kolor tego napisu. Jeśli chcesz, możesz sobie zostawić to w takiej formie i w zakładce Design pozmieniać kolory tych elementów, czyli przypominam, kliknąć sobie na właśnie te kółeczka i pozmieniać kolory każdego z elementów, żeby były dobrze widoczne. Wróćmy sobie tutaj i ja rezygnuję z tego tytułu. Chcę, żeby od razu na moim blogu pokazywały się wpisy blogowe. No i tutaj mamy elementy tytułu, mamy okruchy chleba, mamy tytuł i opis. To sobie zostawiam bez zmian. W kolejnej zakładce możemy wybrać układ tego bloga, czyli możemy wybrać, żeby był właśnie wąski, żeby był na pełną szerokość, czyli te posty będą wtedy ogromne.
Możemy wybrać lewy pasek boczny lub prawy pasek boczny, co jest najpopularniejsze na blogu, ponieważ paski boczne są świetnym elementem, żeby dodawać dodatkowe treści, czyli na przykład reklamy naszych partnerów, czy linki do popularnych artykułów, no i wiele elementów, więc taki pasek boczny na pewno warto mieć na swoim blogu. W tej zakładce możemy wybrać, jak mają wyglądać nasze wpisy blogowe. Czy mają być w takich pudełkach, czy mają być po prostu na białym tle. I tutaj wybieramy sobie, ile ma się pojawić wpisów w kolumnie. No i tutaj, jeśli mamy układ z paskiem bocznym, no to zdecydowanie lepiej zostawić to 1, maksymalnie 2 wpisy w jednej kolumnie. Wtedy będzie wyglądało to najlepiej. Tutaj możemy wybrać, co ma się pojawić w tych kafelkach z wpisami blogowymi. Mamy właśnie kategorię, mamy tytuł, mamy informacje o dacie dodania, czy też autorze tego wpisu. Mamy informacje o właśnie skróconym opisie tego, czyli takiej zajawce wpisu, która zachęca do przeczytania tego materiału, tego artykułu. Możemy sobie tutaj skrócić tą zajawkę, żeby pokazywała się mniejsza ilość słów, no i dzięki temu będzie to wyglądało lepiej, czy też inaczej, w zależności od tego, jak sobie to zaplanujemy. No i mamy tutaj przycisk Read More. Możemy sobie w niego kliknąć i wpisać sobie tutaj czytaj więcej. Czytaj więcej, zobacz więcej, sprawdź, czyli takie hasło, które zachęci czytelnika do podjęcia akcji. No i przejdźmy sobie do designu i tutaj możemy sobie zmieniać różne elementy graficzne tych właśnie sekcji. No i dzięki temu mamy już całkiem dobrze wyglądający blog, który możemy sobie przeglądać. Po prawej stronie mamy pasek boczny i pojawi się tutaj taki pisaczek, możemy sobie kliknąć w niego i ten pisaczek uruchomi panel edycji naszego paska bocznego. I tutaj możemy sobie dodać jakieś obrazki lub usunąć te elementy, które nam nie pasują. Czyli na przykład zamiast Popular Lessons wpiszę sobie tutaj popularne wpisy. Tutaj mogę dodać sobie jeszcze jakiś dodatkowy obrazek. Klikam na obrazek, biblioteka mediów i załóżmy, że dodam sobie tutaj autorkę tych wpisów i pojawi nam się tutaj autorka. Poniżej możemy dodać jeszcze jakiś podpis. Możemy dodać sobie na przykład nagłówek, nasza oferta. Ten nagłówek jest dość duży, więc dajmy sobie tutaj na przykład H3, wtedy będzie zmniejszone. Korzystanie z tego edytora pokażę jeszcze w dalszej części filmu, więc będziesz sobie mógł to dostosować pod Twoje potrzeby. Kliknij sobie opublikuj i zobaczmy, jak wygląda nasz blog. Wchodzę sobie na bloga. No i wygląda w ten sposób. Mamy nasze wpisy, mamy pasek boczny, mamy jakąś ofertę, autorkę. No moim zdaniem wygląda świetnie. Blog wygląda już bardzo dobrze, ale bardzo często pytacie mnie, jak dodać baner na górze strony. Jak mam zrobić coś takiego, jak masz na blogu? Czyli u siebie mam właśnie baner, mam tekst i mam przycisk, który kieruje do jakiejś strony, na której aktualnie mi bardzo zależy. Poniżej mam kilka elementów, na przykład jak kupić hosting, jak zrobić stronę, jak zrobić sklep internetowy i dopiero później jest mój blog. No i tutaj mamy pasek boczny, który wygląda w ten sposób. Bloga mam również tutaj i ten blog już wygląda w ten sposób, że mamy tutaj jeden wpis i jakiś pasek boczny. I pokażę Ci, jak osiągnąć takie rozwiązanie. Ja osobiście korzystam z Elementora Pro. Elementor posiada dwie wersje, zarówno wersję bezpłatną, jak i płatną. I ta płatna jest bardzo dobrym narzędziem do generowania różnych stron, do zmiany wyglądu tych stron, ale jest to bardziej zaawansowane narzędzie i najlepiej kupić go, gdy już zaczniesz zarabiać na swoim blogu, no bo cena zaczyna się od $49 rocznie. I żeby nie narażać Cię na takie koszty, to pokażę Ci, jak obejść ten element i jak skorzystać z bezpłatnych wtyczek, które pozwalają właśnie pokazać posty blogowe na dowolnej podstronie. Oczywiście, jeśli chcesz kupić Elementora, no to znajdziesz link w opisie. Ja z niego korzystam już od dłuższego czasu i naprawdę jest świetnym narzędziem. Teraz jednak pokażę Ci bezpłatne rozwiązanie. Wróć do swojej strony internetowej, wejdź na wtyczki, a następnie kliknij dodaj nową. I tutaj wpisz sobie Elementor. Elementor jest już zainstalowany, ale mamy tutaj jeszcze dodatki do tego Elementora i wybierzemy sobie Premium Add-ons for Elementor.
kliknij sobie zainstaluj, a następnie włącz. Pamiętaj, że każda dodatkowa wtyczka tego typu będzie delikatnie spowalniać Twoją stronę, więc proponuję Ci, żebyś miał góra jedną wtyczkę zainstalowaną, która jest pewnym dodatkiem do Elementora. Jest to oczywiście uproszczenie. Gdybyś potrzebował więcej porad, to świadczę płatne konsultacje, na których możemy porozmawiać o budowie Twojej strony. I teraz, gdy masz już tą wtyczkę zainstalowaną i włączoną, możesz sobie przejść tutaj na Premium Add-ons i tutaj masz różne elementy, różne widgety, które możesz dodawać do Twojej strony, ale nie potrzebujesz ich wszystkich. Więc na początku kliknij sobie tutaj przełącznik i kliknij Switch Off. Wszystkie te elementy zostaną wyłączone i teraz znajdź widget blog i kliknij sobie tutaj tego checkboxa, zaświeci się na zielono i wtedy będzie włączony. Dzięki temu nie będziesz ładować niepotrzebnych elementów na Twojej stronie i ona nie będzie aż tak bardzo zwalniać. Przejdźmy sobie jeszcze do innych elementów. Mamy tutaj jeszcze Premium Templates, wyłączamy sobie to, Display Condition, Floating, czyli różne takie bariery, które również wyłączamy, żeby nie obciążać naszej strony. Po wyłączeniu tych opcji będziesz miał dostęp do nowych elementów na stronie. Wejdź sobie na stronę, na Home i kliknij Edytuj. I teraz wpiszemy sobie tutaj zamiast Home strona główna. Kliknij Aktualizuj, a teraz kliknij Edytuj w Elementorze. I teraz przed Tobą pojawi się edytor Elementor. Po lewej stronie są różne elementy, które możesz sobie dodawać, przeciągać na prawą stronę i dzięki temu będziesz mógł dodać jakiś film, jakieś zdjęcie, czy też inny element. Na przykład mogę sobie tutaj upuścić film, no i od razu będzie tutaj jakiś film. Wystarczy, że wkleję sobie tutaj link i będę mógł dodać film na przykład zapowiadający mojego bloga, czy też stronę internetową. Każdy element po prawej stronie jest klikalny. Dzięki temu możesz sobie zmieniać różne elementy na tej stronie. Na przykład klikając sobie w to zdjęcie, mogę podmienić tą panią na taką. I wtedy będzie to już zupełnie inna strona. Możesz ją dostosować pod Twoje potrzeby, zmieniając każdy z tych tekstów, które się tutaj wyświetla. Czyli klikasz sobie na tekst i wpisujesz korzyść 1, 2, 3. Oczywiście te teksty trzeba sobie wcześniej przygotować. Jeśli jakiś element Ci nie pasuje, to wystarczy, że klikniesz krzyżyk i on zniknie z tej strony i będzie ta strona zawierała tylko te informacje, które Cię interesują, które chcesz przekazać swoim czytelnikom. Nie możesz tylko edytować swojej stopki i nagłówka, ponieważ to edytowaliśmy przy pomocy motywu. Część z Was zna Elementora, część jeszcze nie, więc żeby oszczędzić Wasz cenny czas, pokażę tutaj absolutne podstawy i pokażę, jak dodać tutaj wpisy blogowe. Kompletny poradnik Elementora znajdziesz na moim kanale i po zobaczeniu tego poradnika będziesz w stanie edytować dowolną stronę i żadne z tych ustawień nie będzie dla Ciebie tajemnicą. Więc zapraszam Cię teraz do zapauzowania tego filmu i zobaczenia mojego poradnika z Elementora. Dzięki temu będziesz w stanie stworzyć dowolną stronę. Teraz pokażę Ci, jak dodać tutaj wpisy blogowe. Załóżmy, że to jest nasz piękny baner i teraz klikam sobie na plusik i klikam znowu plusik i jeszcze jeden plusik i mamy naszą sekcję utworzoną i teraz znajdziemy sobie tutaj wpisy blogowe, czyli wpisuję sobie tutaj blog i wyjdzie mi tutaj coś takiego jak Premium Blog. Wstawiam sobie tutaj ten element i wyświetlają nam się tutaj posty blogowe. I wygląda to już bardzo dobrze, nawet jest takie fajne przybliżenie, które nadaje pewną dynamikę tej stronie. Klikając na skin możesz zmienić wygląd tych zakładek, tych kart. No i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada. Myślę, że ten klasyczny jest najbardziej bezpieczny, ponieważ nie zakrywa zdjęcia i jest całkiem dobrze widoczny. Możesz wybrać układ tych elementów, czy mają się przenikać, czy mają być wyrównane. Ja zostawiam sobie tutaj wyrównane. Możemy wybrać, czy mają być w formie gridu, czy mają być pojedyncze. Ja znowu wybieram grid, czyli taką siatkę. No i mogę wybrać, ile mają mieć kolumn, więc jest to bardzo przyjemne rozwiązanie. Możemy wybrać nawet i z jakiej kategorii mają się tutaj pojawiać wpisy. Czyli na przykład możesz wybrać sobie, żeby tylko
jedna kategoria najchętniej czytana była wyświetlana na pierwszej stronie. Mamy tutaj różne filtry i możemy sobie wybrać tutaj na przykład kategorię podcast. Kolejna zakładka dotyczy Feature Image, czyli właśnie naszych obrazków, które są przypisane do wpisów. I tutaj wybierasz animację, która zostanie uruchomiona po najechaniu na dany obrazek. Ja zostawiam sobie tutaj zoom in. Tutaj mogę wybrać wielkość tego obrazka. To jest bardzo ważne dla szybkości działania Twojej strony. Wybierz sobie tutaj nie więcej niż 768 pikseli. Dzięki temu strona będzie ładować się szybciej. Możemy wybrać jeszcze wysokość tych obrazków i ją należy dostosować do tego, jaki styl miniatur wybierzesz. Jeśli chcesz, żeby Twoje miniatury miały 400 pikseli wysokości, no to tutaj wpisz sobie 400 pikseli. Mamy tutaj jeszcze informacje dotyczące tego, jak ma się zachować ten element, czyli mamy contain, mamy cover, czyli wtedy to zdjęcie jest przecinane, jeśli nie ma identycznie takich samych rozmiarów, jak wybierzesz. Zostaw sobie tutaj najlepiej cover, wtedy te obrazki będą rozszerzane automatycznie. Kolejna zakładka Display Option. Możemy sobie tutaj wyznaczać, jak mają się zachowywać te kolumny, jaki ma być odstęp. Najlepiej wyznaczyć sobie tutaj równe odstępy, na przykład po 20 pikseli. Tak samo trzeba sobie to sprawdzić na urządzeniach mobilnych, ale do tego jeszcze przejdziemy. Mamy Post Option, czyli możemy sobie zmieniać te elementy, które się tutaj wyświetlą. Ja na przykład nie chcę daty, nie chcę autora, nie chcę komentarzy i nie chcę, kategoria może zostać. Mamy jeszcze ustawienia zaawansowane, czyli możemy wybrać, żeby gdy mamy więcej wpisów, żeby one ładowały się automatycznie. Możemy sobie tutaj jeszcze włączyć karuzelę tych wpisów, czyli one będą rotowane w tej formie. No i jest tych ustawień naprawdę sporo. No i mamy paginację, czyli możemy sobie włączyć taką nawigację, dzięki której klient, czytelnik będzie mógł się przełączać pomiędzy poszczególnymi postami, jeśli mamy ich więcej. Więc widzisz sam, że tych opcji jest tutaj bardzo dużo. Kliknę sobie jeszcze na sekcje zaawansowane. No i tutaj dodam sobie 50 pikseli odstępu, żeby ten element wyglądał bardziej przyjaźnie dla oka. Jeśli chciałbyś sobie poszerzyć czy też zwęzić te elementy, no to możesz sobie wybrać szerokość tej kolumny albo na całą stronę, albo właśnie domyślnie. Ja sobie zostawię domyślną szerokość. Klikam sobie zaktualizuj i podejrzyj zmiany. Teraz mamy tutaj banner, mamy logo, mamy różne wpisy blogowe, no i inne elementy na stronie, więc tak naprawdę bez ponoszenia dodatkowych kosztów możemy osiągnąć naprawdę fajne rezultaty i klikając sobie w dany wpis jesteśmy przekierowani do wpisu i możemy sobie go przeglądać. W zakładce u góry mamy bloga, w którym posty wyświetlają się w ten właśnie sposób. Jeśli chciałbyś dodać sobie tutaj inny baner, na przykład ten Ci się nie podoba lub trudno Ci dostosować go pod swoje potrzeby, to możesz kliknąć sobie na plusik, na folderek i teraz masz tutaj różne gotowe szablony stron. I masz tutaj też taki element jak bloki. Możesz tutaj wybrać sobie Hero i w tym miejscu pojawi się główny baner na Twojej stronie. Czyli na przykład mamy tutaj baner ze smartfonem i mamy tutaj tekst, przycisk i smartfona. Klikam sobie wstaw i teraz muszę połączyć się z biblioteką Elementora. Chodzi o proste założenie konta, bezpłatnego konta, więc po kliknięciu przycisku przeniesie nas do takiej strony. Tutaj kliknij Create Account i wpisz e-mail i hasło, a następnie Create Account. Po tym procesie będziesz automatycznie przekierowany do swojego kokpitu. Wyświetli się jeszcze przycisk Connect, no i wtedy będziesz mógł sobie już pobierać te różne szablony, które masz tutaj dostępne. W tym przypadku przycisk będzie się podświetlał na zielono, więc musimy wejść na styl i wybrać na przykład kolor żółty. No i wtedy mamy taką gotową sekcję, a poniżej będą wpisy blogowe. No, moim zdaniem wygląda to już naprawdę dobrze i jeśli będziesz miał wystarczająco chęci, to możesz w dowolny sposób zmienić te elementy. Ale już te same domyślne układy są bardzo, bardzo dobre. Jeśli chcielibyśmy tutaj również dodać pasek boczny, co w tym przypadku może nie jest takim dobrym pomysłem,
ale możemy sobie zaryzykować. Klikamy sobie na taką strukturę i klikamy lewym przyciskiem na pisaczek, przenosimy to do lewego plusika, a tutaj możemy sobie dodać jakieś inne elementy, czyli na przykład przeciągnę tutaj jakiś film, jakiś obraz, jakiś tekst. No i możemy sobie w ten sposób budować naszą stronę. Wymaga to nieco wprawy, ale po jakimś czasie naprawdę stanie się to dla Ciebie bardzo przyjemną czynnością i będziesz w stanie osiągnąć taki efekt, jaki potrzebujesz. Zapraszam Cię kolejny raz do mojego poradnika dotyczącego Elementora. Tam znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące edycji tych stron. Klikam sobie zaktualizuj, a teraz podejrzę jeszcze raz zmianę. No i mamy naszą stronę w ten sposób przygotowaną. Wspominałem, że bardzo ważnym elementem jest dostosowanie tej strony do urządzeń mobilnych, więc wracamy sobie do edycji, klikam sobie tutaj w tą ikonkę tryb responsywny i klikam na ikonkę smartfona. I teraz będziesz miał możliwość zmiany edycji wyglądu tych poszczególnych elementów. Ten blok, który sobie tutaj zaimportowaliśmy, jest źle przygotowany, więc klikamy sobie na ten pisaczek i klikamy wyrównanie do środka. Wtedy będzie wyglądało to już o wiele lepiej. Możemy też zmieniać rozmiary tekstów. Klikamy styl, pisaczek, no i ciach, mamy mniejszy tekst. No i większość tych elementów nie trzeba stylować, ale jeśli widzisz jakiś bardzo odstający element, no to wtedy możesz sobie w niego kliknąć, wejść na styl, no i tutaj mamy wszystkie style, czyli na przykład typografię. W tym przypadku klikamy na pisaczek i zmieniamy rozmiar tego tekstu. Dzięki temu będzie bardziej czytelny i strona będzie wyglądała profesjonalnie. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk aktualizuj. Przejdźmy dalej. Na tym etapie powinieneś mieć stworzony nagłówek Twojego bloga, wygląd strony głównej, powinieneś mieć stworzoną stopkę i dedykowaną stronę dla bloga, na której znajdują się wszystkie wpisy. Teraz Twoim zadaniem będzie wejście w poszczególną stronę, którą chcesz edytować, kliknięcie edytuj w Elementorze i dostosowanie tej strony do Twoich potrzeb. I będziesz w stanie sobie poradzić z tym zadaniem bez problemu, gdy zobaczysz mój poradnik na temat edycji strony w Elementorze. Link znajdziesz w karcie i w opisie tego filmu. Pokażę Ci jeszcze kilka dodatkowych ustawień w zakładce Dostosuj. Jeśli chcesz zmienić kolorystykę strony, czyli po jakimś czasie na przykład te kolory nie będą Ci pasować lub chcesz zmienić kolory linków, no to wejdź sobie na General, Colors i tutaj masz całą paletę kolorów. Wystarczy kliknąć na dany kolor i możesz podmienić ten kolor żółty na przykład na kolor czerwony. I wtedy niektóre elementy na blogu, takie jak ikonki czy też właśnie podświetlenia, powinny się zmienić. Jeśli się nie zmieniły, to znaczy, że w Elementorze wybrałeś inne kolory, nie kolory globalne i wtedy musisz zrobić to jeszcze ręcznie w Elementorze. Ale tutaj masz już dużo pracy za sobą, ponieważ masz ten kolor globalny zmieniony. To samo dotyczy się linków. Mamy link, on wygląda w ten sposób, że teraz mamy go podkreślony i zmienia kolor. Jeśli chcesz, żeby kolor był inny, no to możesz sobie tutaj z tej palety kolorów wybrać inny kolor linku po najechaniu. Możesz też zmienić wygląd tych styli, czy ten link ma być podkreślony, czy też nie. Dodatkowe ustawienie, które możesz tutaj użyć, to właśnie kolory przycisków, typografia na stronie. Możesz sobie ustalić, jak duże mają być nagłówki na Twojej stronie, jaki mają mieć kolor, jaką mają mieć czcionkę. Dodatkowo możesz tutaj włączyć przycisk, który będzie kierował Twoich czytelników na górę strony, czyli po prawej stronie pojawi się taki przycisk. Po kliknięciu klient będzie mógł przeskrolować stronę do góry. Tutaj również w zakładce Design możemy zmienić jego wygląd, jego różne opcje. Dodatkowo możemy włączyć widoczność tego przycisku, czy ma być, jeśli zaznaczamy w ten sposób, no to on będzie widoczny na komputerach i na tabletach. Mamy tutaj informacje na temat komentarzy, na temat strony błędu i właśnie social i links, czyli tutaj możemy dodawać linki do tych przycisków, o których wspominałem wcześniej. Jeśli zatrzymasz się w jakimś momencie, będzie Ci bardzo trudno, nie będziesz umiał sobie z tym poradzić, to masz dwie opcje. Dołączenie do bezpłatnej grupy wsparcia na Facebooku, link również znajdziesz w opisie, na której otrzymasz pomoc od różnych osób.
Możesz też skorzystać z płatnych konsultacji, na których pomogę Ci rozwiązać dany problem krok po kroku w formie spotkania online. No dobrze, przejdźmy do edycji tych podstron, przejdźmy do przetłumaczenia menu, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy. Więc wejdźmy sobie z powrotem do kokpitu, wejdźmy do naszych stron, czyli strony, no i tutaj mamy strony angielskie. Możemy sobie zmienić ich tytuły, zamiast about wpiszemy na przykład o nas. I tutaj jest jeszcze bardzo ważny element, żeby zmienić bezpośredni odnośnik na taki, jaki chcemy, czyli to będzie link do naszej strony. Tutaj wyświetla się podgląd i teraz będzie to taki link. Jak zrobić bloga.pl/o nas. Zrobię sobie tutaj jeszcze odstęp i wracamy wstecz i teraz edytujemy książki, czyli zamiast książki wpiszę sobie tutaj e-book i tutaj też wpiszę e-book. Wstecz. Kontakt. No, kontakt bardzo prosto przetłumaczyć. Kontakt. I tutaj robię to samo. Ty przygotuj tak każdą stronę, którą importowałeś. Mamy kursy. Możemy sobie też to edytować. Dodamy sobie tutaj kursy. I tutaj to samo. Kursy. Lekcje. Zobaczmy, co to za strona. Nie wszystkie strony są potrzebne. Ta strona jest przygotowana przy pomocy LearnDasha i ona się tutaj nie zaimportowała, bo brakuje jednej wtyczki, więc tą stronę po prostu sobie usuwamy do kosza. No i w ten sposób mamy te podstawowe strony przygotowane. Wejdźmy teraz do menu, ponieważ być może będziesz chciał zmienić kolejność tych podstron, które wyświetlają się w menu, czy też dodać do menu inne elementy. No i pokażę Ci, jak to zrobić. Wejdź sobie na wygląd, menu. W tym miejscu edytujesz wygląd Twojego menu. I z racji tego, że zaimportowaliśmy szablon przykładowy, no to mamy tutaj już te menu stworzone. Ale możesz sobie stworzyć nowe od zera. Klikamy utwórz nowe menu i teraz wpiszemy sobie nazwę menu główne. I klikamy sobie tutaj primary. Klikam utwórz menu i po lewej stronie mogę dodać różne zakładki do menu. Na przykład klikam sobie zobacz wszystkie i dodam sobie stronę główną, nazwę ją Home, dodam sobie bloga, dodam kontakt, dodam pytania i odpowiedzi i dodam zakładkę o nas. Jeśli klikniesz i przytrzymasz lewy przycisk myszy, możesz w każdym momencie zmienić kolejność tych elementów. Możesz też sprawić, żeby to menu było w formie rozwijalnej. Teraz pokażę Ci, jak to działa. Mamy takie elementy i teraz, gdy odświeżę moją stronę, to menu jest w formie rozwijalnej. I to jest OK, jeśli mamy bardzo dużo elementów w menu, ale dobrą praktyką jest to, żeby umieszczać wszystkie elementy w widocznym miejscu, żeby klient nie musiał najeżdżać, domyślać się, co służy dany przycisk. Najlepiej, żeby wszystko było jak najprostsze i widoczne od razu, wtedy nie będzie problemu z korzystaniem z tej strony. No mamy o nas z małej litery, więc możemy sobie tutaj dodać o nas z dużej litery, czyli zmienić etykietę tej nawigacji. No i nasze menu jest gotowe. Po przejściu w daną stronę zostaniemy przeniesieni do danej zakładki. Teraz pokażę Ci, jak dodawać wpisy do Twojego bloga. Wejdź sobie do WordPressa, wejdź na wpisy, no i tutaj mamy wpisy, które zostały stworzone przez właśnie szablon. Zostały one wygenerowane automatycznie, mają od razu jakieś tagi, mają kategorie. I warto zacząć sobie od tego, żeby wyczyścić te elementy, czyli mamy tutaj kategorie wpisów. One służą do tego, żeby łatwiej było się poruszać po blogu, żeby nasi czytelnicy byli w stanie szybko odnaleźć interesującą ich treść. Kategorie tworzy się bardzo prosto. Możemy sobie tutaj wpisać na przykład sport i kliknąć utwórz kategorię. No i nasza kategoria jest stworzona. Możemy też zmienić nazwę kategorii, klikając edytuj i zamiast uncategorized wpisać sobie tutaj bez kategorii. No i tutaj wpiszemy sobie link bez kategorii. Tak samo działa to w przypadku tagów. Mamy tutaj możliwość wybrania jakiegoś tagu i dodania go tutaj do prawej strony. Możemy też usunąć jakiś dany tag, jeśli nam jest niepotrzebny, czyli zaznaczam albo zaznaczam wszystkie i klikam masowe działanie, usuń. I wtedy wszystkie tagi zostaną usunięte. Jak to wykorzystać we wpisie? Wchodzimy sobie na wszystkie wpisy, klikam dodaj nowy i teraz możemy stworzyć nasz wpis. I wpiszę sobie tutaj pierwszy wpis na blogu. Tym dużymi literami się nie musisz przejmować. One są po prostu automatycznie zmieniane na wielkie litery w
w tym konkretnym motywie. Po prawej stronie mamy kilka ustawień. Możemy na przykład wybrać kategorię podcast i sport. Możemy wybrać jakiś tag, który będzie tutaj przypisany. Wybieramy sobie tutaj na przykład affiliate marketing i mamy obrazek wyróżniający. Najlepiej, żeby wszystkie obrazki w Twoich wpisach były tego samego rozmiaru. Tutaj mamy na przykład tego typu zdjęcia. One mają rozmiar 1400 na 894. No to jest troszkę za dużo, ale załóżmy, że weźmiemy sobie taki obrazek i on będzie pokazywał się przy moim wpisie, będzie pokazywał się również przy udostępnieniu w social media. Tutaj mamy zajawkę, czyli taki tekst zachęcający do przeczytania. Czyli wpisałem tutaj jakiś przykładowy tekst. Możesz wybrać, czy ten post ma mieć możliwość komentowania, czy też nie. Zostawiam sobie to bez zmian. I teraz klikam opublikuj. Wpis został opublikowany. Mogę kliknąć zobacz wpis. No i mamy tak, pierwszy wpis na blogu, mamy affiliate marketing. Jeśli chcemy dodać do niego treść, to klikam sobie wstecz i teraz możemy, klikając w ten plusik, dodawać dane elementy. Czyli na przykład możemy zacząć od nagłówka. Pamiętaj, że nagłówki nie służą tylko do wyróżniania wielkości tekstu, ale nadają ważność danym tekstom. Jest to bardzo ważne ze względu na pozycjonowanie bloga i też pomaga osobom niepełnosprawnym w czytaniu Waszych tekstów, czyli na przykład czytnikom ekranu. Więc pamiętajcie o tym, żeby nadawać hierarchię, strukturę Waszym wpisom. Pierwszy nagłówek powinien to być nagłówek H1, a następne najważniejsze H2, czyli na przykład to jest wpis na temat. I teraz możemy sobie dodać paragraf, czyli akapit, no i tutaj wpiszemy sobie jakiś przykładowy tekst. Następnie możemy sobie dodać jakąś listę wypunktowaną, czyli wpisuję sobie tutaj lista, no i dodaję jakieś przykładowe teksty. Klikając przyciskiem Enter przechodzę do kolejnego elementu. Teraz mogę na przykład dodać sobie coś ciekawszego, czyli jakiś obrazek. Mogę albo wysłać obrazek z komputera, albo kliknąć bibliotekę mediów, no i wtedy będzie tutaj wybrany jakiś obraz, na przykład taki. Wklejam sobie go do mojego wpisu. Następnie znowu mogę dodać nagłówek. Klikam Enter. Wybieram akapit, no i wklejam sobie jakiś tekst. No i tak można sobie generować nasz wpis. Pokażę Ci jeszcze, jak dodać film, czyli możemy na przykład dodać sobie tutaj YouTube. Teraz wchodzę na mój kanał YouTube, wybieram sobie poradnik dotyczący Elementora, klikam udostępnij, kopiuj, wracam do edycji wpisu, wklejam tutaj sobie ten link, klikam osadź, no i ciach, mam tutaj film, które mogę wyświetlać moim czytelnikom. Tych elementów jest tutaj więcej. Gdy klikniesz sobie na plusik i klikniesz przeglądaj wszystkie, to nagle okaże się, że tych elementów jest tutaj bardzo dużo. Możesz wybrać plik dźwiękowy, podzielić te elementy na kolumny, dodać tutaj na przykład odstęp jakiś, który będzie tutaj widniał w tym wpisie. Więc mamy tutaj szereg możliwości. Nie będę Ci pokazywał wszystkich, bo musielibyśmy tutaj spędzić kilka godzin, ale no, sam widzisz, że te najważniejsze elementy, najczęściej używane, wystarczą Ci już do stworzenia wpisu blogowego. Teraz po wpisaniu tych wszystkich zmian wystarczy, że klikniemy aktualizuj, podgląd, podejrzyj w nowej zakładce, no i mamy pierwszy wpis, mamy ciekawy nagłówek i mamy film. No i tak naprawdę czego chcieć więcej, wygląda to naprawdę fajnie. No, może chcielibyśmy jeszcze przycisku. Tak, przycisk jest taką fajną rzeczą, która się przydaje do reklamowania różnych rzeczy. Taki przycisk możemy sobie dodać i tutaj właśnie wyznaczyć jego tekst, czyli na przykład kliknij tutaj. No i musimy wybrać jeszcze na przykład link do mojej strony netgonet.pl. Możemy zmienić kolor tego przycisku, czyli tekst będzie czarny, tło będzie białe, obramowanie zostawiamy bez zmian, klikam aktualizuj. No i mój przycisk wygląda w ten sposób. Po kliknięciu przekierowuję na mojego prawdziwego bloga, do którego Cię oczywiście serdecznie zapraszam. Ostatnią funkcją, która jest bardzo przydatna, to gdy klikniesz sobie na widok listy, to masz każdy element podświetlony i możesz sobie zmieniać kolejność tych elementów, więc jest to bardzo fajna opcja. Możesz też korzystać z gotowych wzorów, czyli klikając sobie tutaj masz coś takiego jak wzorce. No i jeśli mamy chęć rozbudować ten wpis blogowy, no to możesz skorzystać z takich elementów graficznych. Wystarczy, że klikniesz sobie na taką gruszkę, klikniesz zaktualizuj, podgląd,
No i taka gruszka będzie dodana do Twojej strony. Nawet jeśli w podglądzie nie wygląda dobrze, no to po odświeżeniu strony wszystko będzie wyglądało świetnie. To jest najprostszy sposób tworzenia wpisów na Twojego bloga. Jeśli masz jakiś bardzo zaawansowany układ graficzny i nie umiesz go odtworzyć w tym edytorze, no to możesz też stworzyć wpis w Elementorze. Różnica jest taka, że klikasz przycisk Dodaj nowy wpis, podajesz tytuł, dodajesz obrazek wyróżniający, tak jak wcześniej, wybierasz kategorię, tutaj się nic nie zmienia, aktualizujesz i klikasz Edytuj w Elementorze. I tutaj będzie widoczna, plusik będzie widoczny w tym miejscu, możesz sobie wybrać układ, no i tak samo jak wcześniej generować sobie tutaj jakieś elementy wizualne, tworzyć zawartość Twojego bloga. Jeśli wolisz tą metodę, no to oczywiście możesz z niej skorzystać, ale ja proponuję Ci tą metodę pierwszą, bo ona będzie bardziej rozwojowa w przypadku wpisów blogowych. Nie będę na razie wyjaśniał dlaczego, ale warto znać te dwa rozwiązania, żeby być bardziej elastycznym. Masz już bloga, wiesz jak dodawać wpisy blogowe i teraz warto zrobić porządki. Co to znaczy? To znaczy, żeby wyrzucić niepotrzebne wtyczki, czyli wejdź sobie na wtyczki i usuń wtyczki, które nie są Ci potrzebne i po prostu wyrzuć je z Twojej strony, ponieważ one stwarzają zagrożenie dla działania Twojej strony i dodatkowo mogą ją obciążać. Czyli na przykład jeśli już masz szablony zaimportowane, możesz wyłączyć tą wtyczkę i po prostu ją usunąć. To samo dotyczy się mediów. Media to tutaj jest właśnie mnóstwo elementów graficznych, 66 elementów, jakieś pliki audio. No i tutaj jeśli nie potrzebujesz tych elementów, to kliknij sobie zaznacz wiele. No i możesz zaznaczyć te elementy, które chcesz usunąć. Na przykład możemy usunąć te dwie panie i kliknąć usuń na zawsze i wtedy te zdjęcia nie będą pokazywać się w wynikach wyszukiwania pod nazwą Twojej strony. To jest bardzo częsty błąd, że zostawia się takie zdjęcia i one potem negatywnie wpływają na pozycjonowanie i widoczność Twojego bloga czy Twojej strony firmowej. Jeszcze jeden element, który warto zmienić na Twojej stronie, to spójność językowa. Nasz blog jest w języku polskim, ale niestety pojawiają się tutaj przyciski w języku angielskim, na przykład Next, Previews. No i jak zmienić ten element? Musisz zainstalować nową wtyczkę, która nazywa się Loco Translate. Wejdź sobie na wtyczki i kliknij sobie tutaj, wpisz sobie tutaj Loco, wystarczy Loco i pojawić się tutaj wtyczka Loco Translate. Mamy 1 000 000 aktywnych instalacji, kliknij zainstaluj, a następnie włącz. Teraz wejdź we wtyczkę Loco Translate i wybierz tutaj Cadence. Następnie kliknij New Language, wybierz język polski i tutaj ustaw checkboxa na pozycję Custom i kliknij Start Translating. No i tutaj mamy wszystkie informacje, wszystkie teksty z motywu, które nie są przetłumaczone. Jest ich naprawdę sporo, ale widocznych jest tylko kilka, więc wybierzmy sobie tutaj Next. No i wpiszemy sobie tutaj po prostu następne. Następna strona. I teraz Previous. No i wpiszemy sobie poprzednie. Poprzednia strona. I klikam Zapisz zmiany. I teraz zobaczmy, jak zachowuje się nasza strona. Wchodzę na mój wpis, no i widzę, że jest tutaj poprzednie i następne, czyli przetłumaczył się tekst z błędem, co prawda, ale działa. Czyli każdy tekst, który Ci tutaj nie będzie pasował, no musisz przetłumaczyć tak, jak wolisz. Nie ma tutaj żadnych standardów. Ważne, żeby to było czytelne dla Twoich odbiorców, dla Twoich czytelników. Gdy masz już stworzoną stronę, masz już przetłumaczone wszystkie elementy, które Ci nie pasują, warto zadbać o kwestie prawne. I tutaj są potrzebne dwa elementy. Jednym z nich jest polityka prywatności, więc wejdź sobie na stronę, wszystkie strony, kliknij dodaj nową. No i tutaj wpisz sobie polityka prywatności. I tutaj wklej tekst, który został przygotowany przez Twojego radcę prawnego lub wzór z internetu. Taki wzór zawsze warto skonsultować. Możecie też kupić gotowe wzory polityki prywatności. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Gdy macie już taką politykę prywatności, wystarczy ją opublikować. No i musimy jeszcze ją umieścić w stopce, czyli zmienić link w Waszej stopce. Możemy też wejść w ustawienia i prywatność i tutaj wybrać polityka prywatności
i kliknąć użyj tej strony. No i tutaj ta strona polityki prywatności będzie wykorzystywana przez WordPressa. Jeśli macie sklep internetowy, no to potrzebujecie jeszcze regulaminu i innych dokumentów, ale o tym mówię na innych moich filmach. No i co tutaj jeszcze warto zrobić? Warto dodać sobie pasek informujący o przetwarzaniu plików cookies. Możemy sobie wejść na wtyczki, dodaj nową, wybrać sobie tutaj cookies. Tych wtyczek jest tutaj dużo. Myślę, że możemy skorzystać właśnie z tej. Ona jest jedną z najpopularniejszych wtyczek. Zawiera kilka reklam, no ale jest bezpłatna, więc tutaj niestety coś za coś. No więc klikamy sobie zainstaluj, a następnie włącz. Po instalacji wtyczki wejdź w ciasteczka, no i tutaj mamy kilka ustawień. Możesz wpisać tutaj wiadomość tego powiadomienia, możesz wpisać tekst przycisku, możesz włączyć link do polityki prywatności, czyli wybrać politykę prywatności, którą utworzyłeś. No i na samym dole mamy ustawienia wyglądu, czyli mamy kolor tekstu, kolor przycisku, kolor tła. Może damy sobie troszkę jaśniejszy to tło. No i klikamy zapisz zmiany. Teraz wejdź sobie w tryb incognito. Wejdź na Twoją stronę i wyświetli się taki pasek. Ta strona korzysta z ciasteczek, mamy politykę prywatności i zgodę. Gdy czytelnik kliknie w przycisk zgoda, ten pasek zniknie i będzie mógł korzystać z Twojego bloga, z Twojej strony i cieszyć się treściami, które dla niego przygotowałeś. Gratuluję. Jeśli jesteś w tym miejscu, to znaczy, że stworzyłeś swój własny blog, miejsce, w którym możesz dzielić się swoją wiedzą, swoją pasją, informacjami firmowymi ze światem. Więc jest to duży krok do przodu i mam nadzieję, że ten proces przyniósł Ci dużo radości i proces pisania bloga również będzie dla Ciebie wspaniałą przygodą, taką jak dla mnie. Ten proces nie jest jeszcze skończony, ponieważ mamy na blogu jeszcze wiele możliwości. Możesz go rozbudować o newsletter, możesz dodać do niego narzędzie, które śledzi, ile osób wchodzi na Twojego bloga. Możesz dodać tutaj automatyczne kopie zapasowe, żeby w przypadku awarii, żebyś mógł szybko przywrócić Twoją pracę. I te wszystkie poradniki znajdziesz na moim kanale na YouTubie. Wystarczy, że wejdziesz sobie na YouTube'a, wpiszesz sobie tutaj NetGoNet, wejdziesz na mój kanał i tutaj będą znajdować się playlisty dotyczące właśnie różnych materiałów. Mamy tutaj na przykład playlistę dotyczącą MailerLite, czyli narzędzia do wysyłki newslettera. To jest bardzo pomocne przy tworzeniu bloga. Mamy tutaj poradniki dotyczące Elementora. Mamy poradniki dotyczące przydatnych wtyczek i narzędzi, o które możesz sobie rozbudować Twojego bloga. Więc wystarczy, że klikniesz dany film i znajdziesz tutaj mnóstwo poradników związanych z tematem Twojego bloga, Twojego biznesu. Jeśli potrzebujesz konkretnej, precyzyjnej pomocy i nie chcesz się szukać konkretnych poradników samodzielnie, no to napisz do mnie na kontakt@netgonet.pl i umów się na płatną konsultację i pomogę Ci rozwiązać dany problem. Ofertę dotyczącą konsultacji znajdziesz na stronie NetGonet. Mamy tutaj konsultację i tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące tego procesu. Wystarczy, że wypiszesz ten formularz kontaktowy, opiszesz Twój problem, a ja znajdę dla Ciebie termin na rozmowę. Dziękuję Ci za zobaczenie tego filmu i zapraszam Cię do kolejnych poradników. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.